Budżet całej wyprawy jest tutaj. 2000 rubli, czy jakieś 190 zł. One będą przeznaczone głównie na znaczki pocztowe, na listy i na pocztówki, które będę wysyłał za sobą. Taki jest plan. Przebieganie przez ulicę, niczym w Moskwie. Dobra, dzięki. No co kurwa, nie znam miasta. Ten gentleman to Patryczek. Kumpel mi temu. Ale powiem ci, że kurde, to trochę jak u ruskich w tej Warszawie, no bo masz tu jakieś bloczki, przejdziesz parę metrów, masz dziurę w ziemi. To ja pozwolę sobie zakonotować, bo właśnie się dowiedziałem, że ten most to most milenijny. A słyszałem, jaką robiono wokół tego famę w telewizji. I nie ma co ukrywać, no do mostu pokoju we Wrocku na obwodnicy to się w ogóle nie umywa. I chcesz powiedzieć, że w takim miejscu jak tutaj wystarczy dokonać zamachu stanu i się całą Polską włada? Stary, widziałeś Kijów? Kijów się przejeżdża przez 1,5 godziny i to autostradową trasą dosłownie, żeby przejechać przez Kijów. O wolności w Rosji, która jest większa niż tutaj u nas, dla mieszkańca Eurosojusza, jeszcze będę mówił. Jednym z jej przejawów jest między innymi to, czyli służby uganiające się za ludźmi, którzy chcą sobie dziabnąć. Ja spałem na Placu Czerwonym pod murami Kremla i waliłem sobie piwska, sztuk 2. To samo chlałem też ze strażnikami w katyńskim lesie i szlajałem się po okolicy lotnisku Siewierny w Smoleńsku. Nic. A tutaj panowie w ramach walki z bezrobociem, czy też można czyli łatanie dziury budżetowej, bo to jest osobna kwestia, szukają szczęścia. A my jesteśmy, dzięki Bogu, w adekwatnej tolerancji względem nich, że w razie czego się ulotnimy, udamy, że to nie o co panowu chodzi i takie tam. Gdyby Kolumb i Bering robili sobie takie kwerendy, czy oni mają jechać tam i szukać szczęścia na drugim końcu Rosji, czy tam za oceanem, szukać drogi do Indii, no to robiąc takie kwerendy, to by dostali odpowiedź typu: nie, no ty idioto, po co tam w ogóle jedziesz na cholerę? Ale przepraszam, ale ci ludzie wyznaczyli drogi komunikacyjne, dzięki którym my możemy pójść sobie do sklepu i kupić za jakieś 2 dychy, nie wiem, kalifornijskie wino. W Moskwie też tak jest, jak tutaj widzę, czyli że jest miasto i jest nagle dziura w ziemi, nic nie ma. To tutaj jest? Nic. Noże. Ja używam Mory, bo jest świetne, jak chodzi o cenę w stosunku do jakości. Co ciekawe, tam cenią sobie u ruskich zachodnią technologię. Często jest tak, że jakieś półprodukty robią u nas, wysyłają do Niemiec, tam przybijają, że Made in Germany i się ruskie cieszą, że Made in Germany. Taki nóż kosztuje u nas 35 zł. W różnych sieciówkach ceny potrafią skakać do 60-70 zł. No ale to są sieciówki. U ruskich taki nóż jest wart prawie 4 razy tyle, bo widziałem we Władywostoku przy okazji zwiedzania tego miasta z agentem ruskiej bezpieki, że jak się zaopatrzał w klamoty, to identyczna finka kosztowała 1200 rubli, czyli 120. Natomiast mam jeszcze drugi nóż, też przyzwoitej firmy, a mianowicie Opinel, też doskonały, jak chodzi o stosunek ceny do jakości. Tak właśnie pomyślałem sobie, że ten whiskas, co mi dałeś, to już świetna podpucha na koty, żeby na nie, wiesz, polować po drodze, no i zżerać. Tymczasem jednak w ramach ostatniej wieczerzy prawdziwie męski posiłek, czyli tatar z wódką. Ale dalej ci mówię, że cały czas nie czuję powagi tej wyprawy w ogóle. Nie rusza mnie. To rok temu do ruskich było ciężko. Ba, nawet przez tydzień myślałem sobie, że niech mi tej wizy nie przyznają, wtedy będę miał, tak jak większość tych wszystkich, którzy gadają, a potem no po prostu gadają, wymówkę, żeby nie jechać. Jak wy chcecie coś pić na studiach, to gdzie idziecie? Ale tak plener. To dużej różnicy nie ma, bo my chodzimy nad Odrę. Ale powiem ci, że wydawało się, że tu jakieś takie większe przestrzenie będą, nie wiadomo jakie, a tu
no wiesz. I oni mają stać i nie puszczać, tak? A widziałeś, jak wyglądają bramy Kremla? Stary, tam to dopiero mają bramy i mury. Nie spodziewałem się, że Warszawa będzie miała całkiem sporą starówkę. No bo niby taka zniszczona, to jednak coś się ostało tutaj od was. A to jest krzyż? Czy tak można do tego krzyża podejść? No można podejść do wejścia. Aha, ale to znaczy, że co? Że ten gość, co chciał się wysadzić, znaczy co, podobno miał wysadzić to wszystko w powietrze, to on tutaj podjechał, tak? Nie mam pojęcia. A tam są Może tak ci, było. którzy chcą stworzyć nowy, wspaniały świat za nie swoje pieniądze. Tak. Znaczy nasze pieniądze, tak? Taki mały? No mały. Widziałeś, jak wygląda gospodarska Jaduma? Człowieku, dobrze, że mnie tu prowadzisz, bo nie ukrywam, że w telewizji to wszystko takie duże się wydaje i nie wiadomo jak rozległe. Tutaj można by powiedzieć, że wystarczy, no nie wiem, opanować parę budynków w tym kraju i cała Polska w naszych rękach. Nie powiem, że się zawiodłem, bo miasto jest no, ciekawe, chociaż inne niż to, do którego przywykłem. Ale to jest taki syndrom, taka warszawska wersja syndromu paryskiego, czyli kiedy Japończycy przyjeżdżają do Paryża i sobie myślą, a wieża Eiffla, Louvre i cała reszta pierdol, to nagle to jest to wszystko, tak, tak? Aha. No mniej więcej taki syndrom paryski, ale w Warszawie przeżywam od wczoraj ja. Nie żebym chciał tutaj kogoś urazić, aczkolwiek no splendor budowany wokół tych miejsc w szeroko pojętych mediach jest bez porównania większa, aniżeli osobiście bym przypuszczał. Moja godność Siedlecki Radosław. Pater Michał. Szeregowy Radosław Siedlecki to jest społeczna inicjatywa obywatelska. Jesteśmy po to, aby wykurzyć cały rząd niegodziwców tutaj Hazarów, bo Hazarzy rządzą nami niegodziwie. Aha. Poczekajcie panowie, zaraz uloteczki przyniosę. Niestety już takich uloteczek niestety nie mamy, ale tutaj jest nasz program, czego się domagamy. Natychmiastowej dymisji rządu RP, samorozwiązania parlamentu, rozpisania przeterminowych wyborów parlamentarnych najpóźniej na jesień bieżącego roku, natychmiastowego uwolnienia Dariusza Komorowskiego. Kiedy się zawiązała inicjatywa? Inicjatywa od 1 maja. Nie jest pan Dariusz Komorowski? Dariusz Komorowski jest naszym dobrym znajomym. Tutaj na stronie internetowej sio.org.pl wszystkie transmisje na żywo idą. Oprócz tego to jeszcze na YouTubie wpisuje się telewizja narodowa i też wszystko idzie na żywo, nasze przemówienia i wszystko. Teraz przerabiamy się od 1 sierpnia na WON. Od 1 maja tu na terenie tym dużo dziennikarzy było i ani razu nie powiedzieli, że jest taka organizacja i nie pokazali nas ani razu. Dlatego właśnie zrobiliśmy im całkowity zakaz na 5 metrów zbliżania się. Jak będą chcieli przy pomniku Armii Krajowej filmować coś albo na przykład tutaj, to muszą najpierw przyjść naszego dowódcę spytać się o zgodę, a jak nie, to są przepędzani jak dzikie kaczki, bo te media, które są, to nie są tak naprawdę faktycznie naszymi mediami, tylko są mediami masońskimi. Odgradzają się. No, był kiedyś, była żelazna kurtyna, prawda, to teraz będzie betonowa kurtyna i to szczerze mówię, tu będzie taki wielki beton, że już Sejmu nawet nie zobaczymy. To co jest zastanawiające w tym wszystkim jeszcze dodatkowo, to jest to, że aktualnie szlajamy się po parku za Sejmem i o dziwo jest on pusty, aż niesamowite. No i co tu dużo mówić, no przecież w takim parku to by się można było zasadzić gdzieś z jakimś moździerzem, z jakimś pancerfaustem, no czymkolwiek, no przecież to jest tak chronione, beznadziejnie, że szkoda gadać. Do pewnego momentu te wyprawy miały charakter takiego kompletnego outsiderstwa. Rzucenia w cholerę całego Bożego Świata i pojechania, zapominając o tym, jaki mamy dzień tygodnia, która jest godzina, o całym Bożym świecie. I w sumie sytuacja zmieniła się dopiero rok temu, bo wyprawa do Władywostoku miała być takim
takim wielkim przedsięwzięciem całego życia, zamknięciem pewnego etapu i siąściem na zadzie. A tymczasem okazuje się, że wschód jest tak fascynujący, tak nieznany u nas na zachodzie, że warto poświęcić jeszcze sporo czasu na opisywanie go i na pokazywanie go, na odkłaływanie rzeczywistości i wyobrażenia o tym, jaki on naprawdę jest. Właśnie znalazłem numer do Siergieja w telefonie. To jest w ogóle jakieś szaleństwo. Halo, Siergiej! Siergiej! Ty śpisz? To Misza. Ja budę w połowie Augusta. W połowinie Augusta budę w Tarbaгатай. A ty się Ja w Warszawie. U mnie podarek dla was z Warszawy. Francuski z Polszy. Ja budę w połowinie Augusta w Tarbaгатай. Хорошо? Okej. Do zwiedzania. Dawaj. Żegnamy się. No i lecimy w Sinądar. Udało się dotrzeć na strzała do Lublina. Niemniej jednak problem polega na tym, że jest już prawie 9 wieczorem i robi się ciemno. Klima w mieście to nie jest najlepszy pomysł i ten odwieczny dylemat. Stać i czekać, aż człowieka wywiozą do miasta, czy iść i szukać szczęścia. Chciałoby się rzec, taki stary, a taki głupi. I oczywiście kierując się strażą granicy chciałem ujechać jak najdalej, zapominając kompletnie o tym, że w takich warunkach trzeba kalkulować, gdzie się śpi, żeby nie spać na jakimś gnoju. Jestem w Lublinie, dotarłem nad Bystrzycę, w okolicy nie było za bardzo gdzie się kimnąć, no bo i miejsce średnie, więc co tu dużo mówić, walnąłem się w opakowaniu na karimacie pod śpiworem, żeby takowego śpiworu nawet nie brudzić za bardzo, no po co? Natomiast jeśli dotyczy mycia i się doprowadzenia do porządku, no to już jest sprawa przyszłościowa na następną noc. Co tu mówić więcej? Moja sytuacja kształtuje się w ten sposób, iż muszę się jak najszybciej zebrać i wybyć w kierunku Ukrainy, a tam już będzie można ogarniać sobie kwestie mycia, żarcia i całej reszty. Tak sobie pomyślałem, że trzeba powiedzieć kilka słów wszystkim tym, którzy szukają wymówek, jeżeli nie mają sprzętu, tylko dlatego, żeby czegoś nie zrobić, gdzieś nie pojechać, czegoś nie zdobyć. Jak widać, jestem w szmatach, no bo co tu dużo mówić, te spodnie od czasów końca liceum ze mną podróżują, no i niestety w Warszawie się przydarły. Łaty sobie jeszcze jakoś zorganizuję i naszyję. Szkowska koszula Bundeswehry za 12 zł, jakaś bawełniana koszulka chyba za 5. Buty to już mówiłem, polski Demar albo Protektor, zależy kto co lubi. Plecak też niemiecki, toporny, wielki śpiwór, który zaczyna się tutaj, a kończy się tutaj. Po co? O tym jeszcze opowiem. Niemiecka karimata. Tutaj jakieś szmaty na zmianę pod tytułem 3 pary bielizny. Żadnej termoaktywnej, tylko zwykłej bawełnianej. Stanie przy drodze i wyhaczanie ludzi to jest taki pierwszy level. Bardzo wiele osób nigdy go nie przekroczy. Kolejny to właśnie taka akcja jak to, czyli chodzenie po ludziach i pytanie: jedzie pan, jedzie pan, jedzie pan. Do skutku. Dalej przychodzi czas na pytanie kierowców o języku obcym, który się zna, potem w języku obcym, którego się nie zna, a na końcu już są takie akcje jak załatwianie sobie przymytów i robienie różnych dziwnych rzeczy, absolutnie jak krzywy ryj. Tak jak mnie na przykład kiedyś Sławak przemycał z Helsinek do Talina na ciężarówce statkiem. Dobra, jestem na drodze na Chełm, a temu kierowcy zostawiłem list, ostatni list z Polski, który wysyłam. Dalsze będą już po rusku. Moim ostatnim posiłkiem w Polsce będzie tuńczyk, który dostałem od Patryczka na do widzenia.
Whiskas zostawię sobie na polowanie na koty w Rosji. Dwie konserwy, które mam w plecaku, to jest żelazna racja. Żelazna racja to jest coś, co ma służyć głowie, a nie żołądkowi, nie ciału. Chodzi o takie mentalne zabezpieczenie dalszej podróży. Jeżeli jest naprawdę bardzo biednie, to czasami mi się taką rację zdarza otwierać. Wtedy się taką konserwę otwiera, ona jest z jakiegoś kijowa, taka, która ma w sobie mięsa mniej niż 30%, reszta tłuszcz i woda. Zje się ją, jest się najedzonym, ale zarazem ma się dość, bo człowiekowi chce się żygać po tej konserwie. I już drugiej nie otworzy. Rok temu do Rosji pojechałem z 2 konserwami i z 2 tymi samymi też wróciłem. Co się natomiast tyczy tego tuńczyka, no dobrze, że go dostałem, dlatego, bo ostatni tydzień to był tydzień taki na bogato. Zwłaszcza, że nigdy swojej babci nikt nie wytłumaczył tego, że nie jest się głodnym i ona również mnie nieco trochę rozepchała. To bardzo miło z jej strony, ale z perspektywy dalszej podróży jest to problem, dlatego też staram się stopniowo schodzić z racji. Więc o ile jeszcze wczoraj w Warszawie Patryk zaprosił mnie na ostatni obiad pożegnalny, bardzo mu za to dziękuję, o tyle dzisiaj już mam tylko tego jego tuńczyka i to będzie wszystko. Dalej lecimy na tym, co się znajdzie. Jestem na przedmieściach Chełma i kieruję się na Dorochuck, na przejście graniczne i dalej prosto na Kijów. Dobra, no to jesteśmy w Dorochucku przy granicy z Ukrainą. No i z tego, co ustaliłem, przemyt działa tutaj w dwie strony. Tendencja jest taka: Ukraińcy przyjeżdżają tutaj, wywożą spożywkę w ilościach ogromnych, którą to upychają gdzieś tam nie wiadomo gdzie, a z kolei do Polski wwożona jest nielegalnie wwożone są nielegalnie produkty o charakterze akcyzowym oraz te akcje są nieobjęte, ale i tak nielegalne. To chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć, po co są granice. Miejscowość Berdyszcze. Otóż granice to coś więcej niż taki zwyczajny sobie podział administracyjny. Chodzi mniej więcej o to, że odkąd tam okrada ludzi Warszawa, a od tamtąd tam okrada ludzi Kijów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ tak naprawdę współczesne granice służą niczemu więcej jak rabowaniu ludzi z ich majątków. Z jednej prostej przyczyny, otóż tak się składa, że państwo ma to do siebie, że lubi kłaść łapę na naszych pieniądzach, pomimo że nie należą do niego. No i doskonałym ku temu pretekstem jest na przykład akcyza. No bo przecież prawie każdy lubi sobie dziabnąć, albo prawie każdy lubi sobie przykurzyć. Więc jeżeli lubią sobie dziabnąć albo przykurzyć, to my nałożymy sobie akcyzę. A ponieważ są granice, to będziemy pilnowali, żeby tych granicy pilnowali nam ludzi, których to za ciężkie pieniądze opłacimy, dzień dobry, żeby jeszcze cięższych pieniędzy strzegli, z których to rabujemy naszych obywateli. Skutek jest tego taki, że tak naprawdę ci panowie tam wykonują ciężką, nikomu niepotrzebną pracę, o czym opowiem jeszcze po drodze. Stoimy na granicy, a chłopakom z naszej służby się nie spieszy. U nas w Polsce najwięcej do powiedzenia na temat Rosji mają wszyscy ci, którzy tam nigdy nie byli. Właśnie jestem na przejściu granicznym Ukraińskim. Poczekaj, bo tutaj ja celnik zatrzymuję. Na tym jest Każu, jak my w Polsce buchaje. To jest chyba to miejsce zwane Majdanem. Zadzwoniono do mnie w nocy i powiedziano mi, że zestrzelono jakiś samolot cywilny i ogólnie sytuacja robi się bardzo napięta w związku z powyższym.